czajnikowy.pl. Herbata jest wyśmienita. Na pewno warto opowiedzieć więcej niż to jedno słowo, dlatego chciałbym Wam powiedzieć, jak opisać właściwie smak herbaty. Temat jest dość rozległy i zacząć powinniśmy właściwie od tego, kim jest sensoryk. Kim jest człowiek zajmujący się degustowaniem, kim jest człowiek, który ma odpowiednie warunki naturalne do tego, żeby wypowiadać się rozlegle na temat herbaty. Krótko mówiąc, o zmysłach, o sensoryce, o pracy sensoryka. Na początek, kim jest sensoryk? Otóż sensoryk jest to osoba, która zajmuje się sensoryczną analizą jakościową produktów spożywczych. Czyli generalnie mało znany zawód, ale jest. Jeżeli oglądają nas jacyś sensorycy, pozdrawiamy serdecznie. Jest to człowiek, który ma bardzo w życiu pod górkę, można by powiedzieć, ponieważ sprawdza jakość w branży spożywczej i musi to robić za pomocą swoich zmysłów. Wyobraźmy sobie na przykład takiego pana, który pracuje w jakiejś fabryce rurek i ma metr i mierzy. Metrowa, wiecie co, jego miarka zawsze ma metr. I on może być niewyspany, on może być świeżo po jakiejś pikantnej kuchni, nic nie wpływa na ten pomiar. Za to sensoryk niestety jest to człowiek, który do pomiaru używa swojego ciała, a konkretnie swojego języka najczęściej, ale ogólnie swoich zmysłów, więc no, jest trudno. Po pierwsze, jest to człowiek, który jest do tego przygotowany, a po drugie człowiek, który musi unikać przypraw, musi unikać nadmiaru soli, nadmiaru cukru, nie może palić, musi być zawsze wypoczęty, najedzony, odpowiednio nawodniony. Jest bardzo dużo istotnych drobiazgów, na które trzeba zwrócić uwagę po to, żeby pomiar był zawsze ten sam. Wyobraźmy sobie, że każdego dnia ten facet od rurki ma inną długość swojej miarki. No właśnie, jest to trudne. Skąd się biorą sensorycy? Otóż no przede wszystkim muszą być odpowiednio biologicznie, powiedzmy, przystosowani przez matkę naturę do tej pracy. Czyli muszą mieć, krótko mówiąc, bardzo wrażliwe zmysły, bo samo to słowo sensoryka polega na właśnie sprawdzaniu rzeczy zmysłami. Ile mamy zmysłów? Od razu mówicie 5, prawda? Jest wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Poza tym jest sporo innych zmysłów, na przykład widzenie duchów, wiecie, 6. zmysł. Nie, tak poważnie, zmysł to jest możliwość reakcji naszego ciała na bodźce i niektórzy chcieliby do zmysłów zaliczać na przykład uczucie głodu, uczucie bólu, uczucie zmiany temperatury, świadomość położenia ciała. To wszystko są jakby rzeczy, które można pod te zmysły gdzieś podciągnąć, no bo na dobrą sprawę co to jest głód? No w sumie reakcja na jakiś bodziec, prawda? I nie jest to ani smak, ani dotyk. Tak samo ból. Nie zalicza się go do dotyku, ponieważ jeżeli się skaleczymy i nas boli, inne receptory odpowiadają za uczucie bólu, a inne na uczucie ucisku, dotyku. Więc teoretycznie można by ból zaliczyć do zmysłów. Przy czym przy analizie sensorycznej raczej się to nie przydaje. Ani ból, ani głód. Co ciekawe, moglibyście pomyśleć, że słuch też nie za bardzo się przydaje, bo generalnie kosztujemy herbaty, więc czego tu słuchać? Rzeczywiście tak, przy herbacie nie za wiele jest do słuchania, ale zwróćcie uwagę na to, że są sensorycy na przykład w branży produkującej chipsy albo płatki śniadaniowe i oni między innymi słuchają, czy aby te płatki nie są zbyt suche, czy chrupią tak jak należy, więc słuch również ma zastosowanie w sensoryce. Sensorycy zatrudnieni są w całej branży gastronomicznej, właściwie nie tyle gastronomicznej, co spożywczej, bo to raczej tam w fabrykach, a nas interesują ci zatrudnieni w branży herbacianej. Po tym przydługim wstępie przechodzimy wreszcie do herbaty. Są dwie grupy takich sensoryków. Po pierwsze są sensorycy na plantacjach, którzy mają zbiór konkretny, przygotowana herbata i oni mają swoje takie laboratorium, gdzie kosztują i to do nich należy określenie jakości tej herbaty. Sprawdzają, co po prostu się wyhodowało tym razem, jak się obrobiło. Oni opisują, jak smakuje ta herbata, ponieważ herbata ma różny smak w zależności od
od wielu rzeczy. Od klimatu, od pogody, było wczesne lato, późna jesień, zbiór był jakiś późniejszy, wcześniejszy, obróbka jakaś trochę inna. Generalnie to nie jest tak, że herbata nawet z tego samego krzaka co roku smakuje tak samo. Więc właśnie rolą tych sensoryków jest opisanie, jak to wyszło. Po co? Po to, żeby móc zaprezentować kupcom tę herbatę, żeby móc o niej coś powiedzieć. W tym roku mamy herbatę taką i taką, wyszła wyjątkowo super, więc domagamy się wyższych pieniędzy więcej za nią. No i to właśnie dzięki temu sensorykowi wiemy, ile żądać za naszą herbatę. Więc to jest taki fajniejszy, ponieważ on no, sprawdza po prostu to, co dostaje z natury. Niestety w kółko pije tę samą herbatę, więc czy mu zazdrościć? Trudno powiedzieć. Drugi sensoryk to jest ktoś, komu już tym bardziej nie należy zazdrościć. On jest zatrudniony w korporacjach produkujących herbatę przemysłową, czyli taką, której my nie lubimy, ponieważ my lubimy herbatę, która właśnie ma te różne smaki. Możemy się cieszyć, że z tej plantacji jest taka, z tej taka, a w tym roku taka, a w tym taka. No a generalnie przemysłowa herbata ma smakować zawsze tak samo. To jest potrzebne do celów marketingowych. Wyobraźcie sobie, macie swojego ulubionego szczurka i chcecie, żeby on zawsze smakował tak samo, bo go lubicie. Jeżeli zaprosicie kogoś na urodziny, to ma herbata na tych urodzinach smakować dokładnie jak rok temu. I polecicie sąsiadowi, to on pójdzie, kupi i ma to samo, co pił u Was. Nie może być tak, że ta herbata zawsze smakuje inaczej. No i właśnie na tym polega właśnie praca tego drugiego sensoryka. On siedzi w korporacji i on dba o to, żeby to zawsze było identyczne, powtarzalne, żeby trzymało się tej, no właśnie, tej jakości, tego smaku. On przygotowuje przepis, ponieważ te mieszanki to są, te herbaty to są mieszanki, blendy. Tutaj mamy troszeczkę herbaty kenijskiej, troszeczkę cejlońskiej, troszeczkę z pierwszego zbioru, z drugiego, takiej, śmakiej, owakiej i on generalnie wszystkiego kosztuje i stwierdza, że z tej partii musimy dodać więcej tego, mniej tego, trochę tego i wyjdzie to, co zawsze. Ale rok temu było odwrotnie. Tego było więcej, bo tam była długa zima, a tego było mniej, bo to wyszło jakieś niedobre i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie on ocenia nie tylko smak i aromat, ale nawet kolor. Niektóre herbaty dają ciemniejszy kolor. Również ta kompozycja musi być taka, żeby dała identyczny kolor naparu. Więc jeżeli pragniecie zostać sensorykami, macie takie drogi rozwoju. Ale każdy z nas właściwie pijących herbaty jest takim domowym sensorykiem. Bo właściwie to, że my degustujemy i staramy się świadomie opisać herbatę, to poniekąd taka praca sensoryka. Ale czy my mamy do tego warunki? Sprawdzimy to. Ja bym chciał Wam pokazać w ogóle najpierw pod kątem smaku, ponieważ tutaj mamy najwięcej do popisu. Sam smak bada się takiego sensoryka. Zarówno jego kubki smakowe, jak i jego wrażliwość na odczuwanie poszczególnych smaków. Ile jest smaków? 5. Bo musimy rozróżnić aromat, czyli zapach, od smaku. Smaki to jest coś, co wyczuwamy kubkami smakowymi na języku. Są to receptory, które po prostu reagują na konkretne chemikalia, czyli na przykład na cukier i czują, że to jest słodkie. I po prostu słodkie. Nie, że truskawkowe, karmelowe czy jakieś, tylko po prostu cukier, słodycz. Pozostałe wrażenia powstają dopiero w nosie. Tutaj wyczuwamy aromat. Możemy poczuć, że to jest karmel, miód i tak dalej, a nie tylko sama słodycz. Więc tych smaków mamy 5, ponieważ mamy 5 kubków smakowych, które za to odpowiadają. Właściwie to 5 receptorów, które konkretne rzeczy wyłapują. Zwykle się myślało, że jest 4. Są 4 podstawowe smaki, czyli słony, kwaśny, gorzki i słodki. Tymczasem jest jeszcze umami, o którym za chwilkę trochę szerzej. A umami to jest 5. smak i nie jest to wrażenie smakowe, czy jakaś tam mieszanka z innych smaków, czy aromat, tylko konkretnie smak, który ma własne receptory na języku, więc nie ma tutaj dyskusji. Istnieje coś takiego jak umami i jest to oficjalnie 5. smak. Jak to się odbywa na języku? Otóż kubki smakowe nie tylko są na samym języku, są w gardle, w przełyku, na podniebieniu, w całej jamie ustnej w ogóle mamy kubki smakowe. One są zebrane w takie smakowe brodawki. I ilość tych brodawek określa, na ile jesteśmy, no powiedzmy, dobrymi smakoszami. No to w ogóle jest takie określenie naukowe jak super smakosz, czyli osoba, która ma więcej niż przeciętność jakby nakazuje mieć tych kubków smakowych. Może od tego zacznijmy, ponieważ każdy będzie mógł w domu sobie przeprowadzić taki eksperyment i policzyć kubki smakowe na własnym języku, sprawdzić, na ile jesteście dobrymi sensorykami, na ile macie otwartą furtkę w tej branży. Jak w domowych warunkach policzyć nasze kubki smakowe? A właściwie nie tyle kubki smakowe, bo tych mamy około 10 000 w
ustach. Chcemy policzyć brodawki, czyli takie skupiska kubków smakowych, które mamy na języku i które są widzialne gołym okiem. Przy czym nie od tak po prostu. Potrzebujemy kilku zabiegów, żeby móc je zobaczyć i policzyć. Przede wszystkim coś przezroczystego, czyli w moim przypadku szkiełko mikroskopowe. No sobie kupiłem te po prostu podstawowe, wiecie, to jest na dole, tutaj coś i mikroskop, więc mamy takie szkiełko. Wy możecie użyć czegokolwiek, co się nadaje, w sensie to spełnia te warunki, czyli jest w miarę sztywne i widać przez to. Czyli albo kawałek szybki, albo na przykład pudełko z płyty CD, albo może jakieś wieczko z kubka jednorazowego, może to być plastik, cokolwiek. Grunt, żeby się udało, żeby to było transparentne, jak to mówią. Cóż mamy? Dalej. Barwnik spożywczy musi być niebieski. Dlaczego? Ponieważ barwniki spożywcze występują w 3 kolorach podstawowych. Je się ze sobą miesza, żeby uzyskać inne kolory, czyli mamy do wyboru żółty, czerwony albo niebieski. Żółty i czerwony zbyt są zbliżone do koloru języka. Po prostu nie uwypuklają tych brodawek. Za to niebieski jest na tyle kontrastowy, że one nagle zaczynają być widoczne. Jak to robimy? Musimy nanieść na język ten barwnik. Używamy do tego czegokolwiek. Mi się bardzo podoba ta wypukła strona łyżeczki. Daję tutaj krople i smaruję po języku tak, żeby go równo zabarwić. Już od razu można się domyślić, że niezbędne jest lustro, żeby dobrze wysmarować język, a później, żeby w ogóle móc to policzyć. Mamy więc to i potrzebujemy na tym lustereczku, na tej szybce, potrzebujemy zaznaczyć sobie obszar okrągły o średnicy 7 mm, bo tak ogólnie uczeni podają. Ja znalazłem podkładkę pod śrubę, która ma 8 mm dziurę, dzięki czemu jestem w stanie narysować na szybce 7 mm no jakby taki obszar, takie kółeczko. I właśnie w obrębie tego kółeczka trzeba policzyć wszystkie brodawki, kiedy dociśniemy do pomalowanego na niebiesko języka. To jest strasznie zabawne. Żeby Was ośmielić, to ja sam to sobie zaraz zrobię. Lustro warto mieć, ja ukradłem żonie, takie, wiecie, do makijażu, które powiększa. Ono z jednej strony sprawia, że moja twarz jest ogromna i jak wywalę język, to mogę wyraźnie to widzieć, ponieważ, no wiecie, 7 mm to jest naprawdę niewiele. Jaki powinien być wynik? Od razu Wam mówię. Mówi się, że poniżej 15 brodawek smakowych na tym obszarze to jest człowiek o raczej słabym smaku. Taki marny smakosz, którego w naszym społeczeństwie jest około 25% całej naszej populacji. Między 15 a 35 brodawek w tym obszarze to jest zwykły człowiek. Niestety ja również chciałbym mieć więcej, ale nie. Ja jak liczyłem poprzednio, miałem 29, więc dokładnie w środek się mieszczę. 50% naszej populacji ma właśnie tyle kubków smakowych. To jest po prostu takie przeciętne odczuwanie smaku. No i powyżej tych 35 jest już super smakosz. Człowiek wyjątkowo wrażliwy na smaki. No i kolejne 25% społeczeństwa może się poszczycić takim rozbudowanym aparatem do analizy sensorycznej. Zaczynamy. Ja liczę kubki smakowe. Będzie teraz śmiesznie. Będę miał niebieski język i będę robił dziwne rzeczy. Poproszę Patryka, żeby zrobił zdjęcie, żebyście zobaczyli dokładnie o co chodzi, co trzeba liczyć. No i żebyście może pomogli mi policzyć, bo może źle policzyłem za pierwszym razem, ale no, myślę, że w średniej się mieszczę. Zaczynamy od narysowania kółeczka na tej szybce, a potem malujemy język. Bardzo zabawne badanie moim zdaniem. Teraz będę mówił z niebieskim językiem dalej. A co będę mówił dalej? Wciąż o języku. Wiemy już, ile mamy tych brodawek smakowych, jaki mamy potencjał. Teraz musimy sprawdzić naszą wrażliwość na wyczuwanie różnych smaków. Robi się to według normy, bo może nie wiecie, ale jest norma, która to określa. Polska norma, która mówi, w jaki sposób przeprowadzić to badanie i w jaki sposób znaleźć próg wrażliwości. Bo może pamiętacie, robiliśmy sobie taki odcinek o różnego rodzaju słodziwach swego czasu.
Ja tam mówiłem, że coś jest na przykład 300 razy słodsze od cukru. Jak się to w ogóle mierzy? Bo jednak właśnie jest to kwestia sensoryków. Nie da się zmierzyć, nie ma jednostki słodkości. To jest po prostu ktoś kosztował i stwierdził, że to jest słodsze niż druga próbka. Były po prostu dwie próbki, jedna słodsza, druga mniej i w ten sposób kilka osób stwierdziło, ta jest słodsza. Wzięto więc inną, która znajdowała się stężeniem danej substancji pomiędzy tymi dwiema i znów badano i w ten sposób byliśmy w stanie dojść do aż takich liczb, ponieważ wyobraźcie sobie, nikt nie jest w stanie skosztować na przykład roztworu cukru, a później roztworu na przykład stewiozydu i stwierdzić, to jest dokładnie 298 razy słodsze od tego pierwszego. Wiecie, to nasz język to nie jest jednak ta wspomniana miarka, nie? My jesteśmy w stanie powiedzieć, to jest słodsze, to mniej słodkie, ale właśnie za pomocą dużej grupy badających i dzielenia tego i właśnie możemy kosztując mówić słodsze, mniej słodkie i dochodzimy wreszcie do tych 300. Dochodzimy do tego, że coś jest 300 razy słodsze. Więc mniej więcej tak robi się takie badanie. Najpierw bada się, czy ktoś jest daltonistą smakowym, bo może nie wiecie, ale jest coś takiego jak nieumiejętność rozróżnienia podstawowych smaków. I co ciekawe, wiele osób ma to i nawet o tym nie wie, ponieważ bardzo rzadko zdarza nam się kosztować konkretnego smaku. A to nie jest tak, że bierzemy lizaka, który powinien być słodki i czujemy, że on jest kwaśny. To nie tak działa. Po prostu kiedy mamy te czyste smaki i to najczęściej nie jest słodki, tylko powiedzmy mylimy słony z umami albo gdzieś tam gorzki. Generalnie nie jesteśmy w stanie tego do końca rozpoznać. Tak jak jest daltonista, który myli jakieś dwa kolory, to nie jest tak, że on nie jest w stanie funkcjonować w świecie kolorów. On po prostu myli. Nie wszystko dobrze widzi, nie zawsze. Więc tak samo jest tutaj. Sprawdzamy to za pomocą czystych substancji, które mają ten konkretny smak. Jak widzicie, same białe proszki, które muszą zostać rozpuszczone w wodzie w odpowiedniej proporcji. Norma podaje w gramach, nawet do tam chyba tysięcznej części, ile ma tego być. I po to, żeby uzyskać taki właśnie roztwór miarowy, którym się sprawdza sensorystę. Co to są za proszki? Niektóre może być bardzo trudno zdobyć, na przykład sól kuchenna albo cukier biały. Są to substancje, które oczywiście odpowiednio rozpuszczone dają nam wrażenie słodyczy albo słoności. Co jest istotne, żeby nie było żadnych aromatów, że to ma być tylko i wyłącznie czysty ten jeden konkretny smak. To nie może być, że tutaj się wyczuwa słodko-kwaśny, ale więcej kwaśnego, więc chodzi o kwaśny. Nie. Tylko i wyłącznie to, bez żadnego aromatu. Stąd cukier i sól muszą być, właśnie tutaj jest zabawne, bo te roztwory muszą mieć ten sam stopień jakby tej intensywności smaku. Czyli cukru bierzemy znacznie więcej niż soli, po to, żeby było tak samo słodkie jak słone. Wiecie, to jest bardzo dziwne. W każdym razie dlatego te ilości są tak dziwne. Mamy więc cukier, mamy sól. To są dwa pierwsze składniki. Co mamy dalej? Dalej mamy kwaśność, czyli używamy tutaj po prostu kwasu cytrynowego, który można też kupić dość powszechnie. I dalej zaczyna się już pod górkę, ponieważ zostaje nam gorycz i zostaje nam umami. Żeby umami poczuć, potrzebny nam jest glutaminian sodu. A żeby poczuć gorycz, potrzebna nam jest albo chinina, albo kofeina. Stąd tutaj można sobie śmiało pokosztować, bo ja nie wiem, gdzie co nasypałem. One są tak do siebie podobne. Najbardziej warto skosztować glutaminianu sodu. O tak, to jest to. Trzeba uważać, żeby nie wpaść w kofeinę, ponieważ ta ilość czystej kofeiny chemicznie, białego proszku, mogłaby sprawić, że nie zasnąłbym dość długo. Glutaminian sodu jest to substancja, którą wszyscy znamy, ale nikt tak na dobrą sprawę nie wie, jak to smakuje. Tak samo jest właśnie z umami, ale wyobraźcie sobie, jak powiedzieć komuś, co znaczy słodycz. No, jeżeli ten ktoś nigdy nie jadł nic słodkiego. No nie da się tego opisać. Bazujemy na porównaniach. Mówimy, no słodkie jak miód, jak cukierki, jak lizaki, jak karmel. No tak samo tu. Glutaminian sodu jest umami, czyli ten smak umami, czyli jest umami jak coś. No i właśnie jak co? Jak mięso, jak rosół, jak ser, jak sos sojowy, jak glony kombu. To jest smak, który najbardziej wyraziście wyczuwamy w kostkach rosołowych, w zupkach chińskich, jest w chipsach, w ketchupie, we wszystkim, co lubimy, ponieważ jest to wzmacniacz smaku.
W tej czystej postaci w Azji dodaje się go po prostu jako przyprawę do zupy. Można mieć solniczkę pełną glutaminianu sodu i się sypie zamiast soli. Jak to jest odkryte, zrobione, to Japończycy to wynaleźli, ponieważ oni mają glony kombu, które zmielone stanowią tajemny składnik potraw, bo właśnie one są bardzo umami. A to umami bardzo się spodobało Azjatom i badając same te glony wykryli, że za ten specyficzny smak odpowiada właśnie glutaminian sodu. No i ten glutaminian udało się wyizolować po to, żeby mógł być przyprawą. To też kuchnia azjatycka przede wszystkim szeroko tego używa, a my także, chociaż o tym nie wiemy. My się nawet trochę boimy tego glutaminianu sodu. Jest to jednak jakiś chemiczny związek, wiecie, to jest niebezpieczne. Dlaczego? Bo my to przedawkowujemy, my to mamy we wszystkim, więc jeśli jeszcze zaczniemy dosypywać, rzeczywiście może nam szkodzić. Ale spójrzcie na przykład na sól. Sól jest tak samo trująca, nawet bardziej. My jej używamy mało, ale rozpuśćcie sobie pół kilograma soli w wodzie i wypijcie to. To będzie trudne, pewnie się nie uda, ale ogólnie to by was zabiło. Tak samo kofeina. Niby fajna, ale jest jednak jakaś ilość, która jest dawką śmiertelną. No i wcześniej oczywiście, zanim się zabijemy tymi substancjami, to mamy masę dziwnych zjawisk. To samo właśnie jest z glutaminianem sodu. Nie przesadzajmy z nim, ale też się go nie bójmy. Jeżeli macie ochotę, to się da kupić w Polsce. Możecie dosypywać do zupy jako tajnego składnika. Pod warunkiem, że nie dodaliście tam już innych rzeczy, które to mają, bo po prostu będzie go za dużo. Krótko mówiąc, przygotowuje się roztwory tych 5 substancji. W moim przypadku 5, ponieważ można niektóre zastąpić. Zastępujemy na przykład kwasek cytrynowy kwasem winowym, jak się nie mylę. Z kolei kofeinę można zastąpić chininą. Tyle, że jest trudniejsza do znalezienia i trudniejsza do odmierzenia, ponieważ jest bardziej gorzka niż kofeina, więc musimy mniejszą ilość odmierzyć. Zresztą z tym i tak jest niezły cyrk. Więc jeżeli macie te substancje, możecie sobie przeprowadzić najpierw to badanie, czy w ślepej próbie jesteście w stanie powiedzieć, że to jest kwaśne, to jest słodkie, to jest słone, to jest umami, to jest gorzkie. I w ten sposób, jeśli traficie, znaczy, że nie jesteście daltonistami smakowymi. To jest pierwsze badanie, jakie się przeprowadza. Drugie natomiast, to jest badanie, które sprawdza waszą wrażliwość smakową, czyli generalnie określa wasz próg. W ten sposób również w normie jest to opisane. Te bazowe roztwory rozcieńcza się jeszcze bardziej, po to, żebyście mieli kilka próbek w danym smaku, kilka takich kieliszeczków i na przykład wszystkie są słone, tylko w różnym stopniu i wy musicie je posegregować. Kosztujecie i mówicie, o bardzo słone, o trochę mniej słone, czyli to tutaj, o tu w ogóle nie czuję słoności, więc tutaj i w ten sposób segregujecie to. I jeśli wam się to uda, jesteście w stanie określić, na ile wasz język jest w stanie rozróżnić różnicę tego stężenia. Więc jeżeli wyjdzie to fajnie, to przy odpowiedniej ilości kubków smakowych macie zadatki na sensoryków. No, jeżeli chodzi o herbatę, wracamy do niej znowu, no to czy my te smaki tam znajdziemy? A no tak, tylko że nie tak intensywnie. Możemy powiedzieć, że herbata jest słodka, o tym wam nie powiedziałem, ale w ogóle cały ten odcinek dotyczy herbat czystych. To nie jest tak, że my będziemy używali jakiejś aromatyzowanej mieszanki, na przykład, wiecie, Earl Greya i ktoś poczuł bergamotkę i jest sensorykiem. Nie. Chodzi o herbatę czystą. Więc możemy poczuć, że herbata czysta jest słodka, bo ona ma słodycz swoją, charakterystyczną, pochodzącą głównie z aminokwasów, słodziutka. Przy czym to nie jest tak, jakbyśmy dosypali do niej cukru, ponieważ nie tak to działa. Stąd jak najbardziej słodycz w herbacie znajdziemy. Znajdziemy kwaśność, kwasowość, to teraz modne słowo, bariści głównie, wszystko kwasowość. Kwasowość, nie kwaśność, żebym nie powiedział źle, więc kwasowość znajdziemy również w herbacie. Znajdziemy gorycz, no to siłą rzeczy, herbata potrafi być gorzka. Co ciekawe, zauważcie, że teraz modne jest bycie sensorystą we wszystkich różnych takich kraftowych dziedzinach życia, na przykład w piwowarstwie. I ja sobie gdzieś trafiłem na takie opisy i piwosze wyróżniają kilka różnych goryczy. A oni tam mówili coś o jakiejś goryczy białkowej, enzymatycznej, goryczy jakiejś tam. Generalnie w piwie jest masa goryczy. Ja się nie zgadzam. Ja ogólnie też uważam, że w herbacie jest masa goryczy. Spójrzcie tutaj, na przykład w tym wesołym woreczku zabawnym mam praktycznie czyste polifenole. Jest to esencja herbaciana, która w 90% stanowi polifenole, które są gorzkie w herbacie. Ale mamy tutaj kofeinę, która też jest w herbacie i też jest gorzka. A w tej oto śmiesznej fiolce mam taninę. I ta tanina także jest gorzka.
i też jest w herbacie. Czyli my moglibyśmy na dobrą sprawę wyznaczyć 3 różne gorycze herbaciane. A czemu tego nie robimy? Bo gorycz jest jedna. To jest na języku. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie rozróżnić to językiem. Gorycz to gorycz. Jest konkretny receptor, który to odczuwa tak lub nie. Tak lub nie. Zero-jedynkowo. Nie rozróżnia więcej goryczy. Nie mamy osobnego kubka smakowego na gorycz taniny, a osobnego na gorycz kofeiny. Po prostu gorycz. Reszta to są wrażenia już aromatyczne, smakowe, połączone z wrażeniem dotykowym w ustach, więc nie, ja się nie zgadzam na wiele goryczy w herbacie. No może jak można to analizować, ale ogólnie nie. Skupiamy się na języku, na tych podstawowych 5 smakach, które w herbacie jesteśmy w stanie wyczuć, ale ogólnie jest to trudne. Kolejną ważną sprawą dla sensoryka jest węch. To jest następny zmysł, z którym niestety mamy bardziej pod górkę. Tu nie za bardzo mogę Wam pokazać jakieś substancje. W sensie, to jakbym się uparł, to bym mógł, ale nie ma to sensu. Dlaczego? Ponieważ smaków jest 5, a węchów różnego rodzaju jest około 10 000, ale niektórzy w badaniach dowodzą, że nawet około 1 biliona. Człowiek jest w stanie rozróżnić 1 bilion różnych zapachów. Wyobrażacie to sobie? No, ja tak nie jestem pewien, w jaki sposób to zmierzono, więc dla mnie bardziej sensowne jest 10 000, ale tak czy inaczej nie jesteśmy w stanie z tego wszystkiego sprawdzić. Co to jest węch? To jest ogólnie wrażenie, które jesteśmy w stanie odebrać receptorami, które znajdują się u nas w nosie. I coś musi być wonne, żeby móc podrażnić te receptory, czyli krótko mówiąc lotne i mogące z nimi reagować. Kiedyś próbowano podzielić zapachy na takie podstawowe. Robił to Arystoteles, Linneusz. Ostatecznie jest tak, że przyjęło się 6 podstawowych grup jakby zapachów. Mamy zapachy zatem kwietne, owocowe, korzenne, żywiczne, dymne i gnilne. Taka kompozycja. Była kiedyś teoria, że ogólnie jest tylko tego typu 6 receptorów węchowych w nosie i każdy zapach jest mieszanką, która powiedzmy powstaje przez odpowiednią kompozycję tych 6. Ta teoria została obalona, nie dowiedziono, że tak jest i tak dalej. Za to stwierdzono, że receptory węchowe w naszym nosie są pobudzane przez różne substancje w różny sposób. Ich jest tam, zdaje się, powyżej 30 i różne substancje pobudzają kilka z nich. Na przykład jest substancja, która pobudza 8, inna pobudza 12 innych, któraś pobudza 6 i w ten sposób powstaje taki niezrozumiały jeszcze przez uczonych algorytm, ponieważ nie jest tak, że mamy 1 bilion różnych receptorów, ale też nie jest ich 6 po prostu. To też nie sposób tego zrobić. Sposób jest taki, że kilka substancji można jakby poddać takiej analizie. W sensie mamy po prostu sensoryka, musimy sprawdzić, co on czuje i jak mocno czuje, więc musimy wziąć przykładowy zapach, jakikolwiek. No i najczęściej bierze się grupę osób, rozpyla im się to, albo wąchają przez taką specjalną maskę, albo w ogóle w pomieszczeniu się to rozpyla w konkretnym stężeniu i oni stwierdzają, czy czują, czy nie czują. Nie polega to na tym, żeby zidentyfikować ten zapach jeszcze, tylko na tym, żeby w ogóle sprawdzić, czy to stężenie jest wyczuwalne. Czy zapachy mają swoje nazwy? No, bazujemy na skojarzeniach. Zwróćcie uwagę, nie sposób się kłócić z kimś, czy coś jest słone. Mamy sól. Czy jest słona? Każdy powie, że jest słona. Nie ma kogoś, kto stwierdzi, wiecie co, dla mnie to jest bardziej takie pistacjowe. Nie. To po prostu sól to sól. A tutaj przy zapachach każdy czuje to inaczej. Co więcej, jest jeszcze taka sytuacja, że dla każdego ten zapach może być przyjemny albo nieprzyjemny. Ktoś może lubić na przykład lukrecję i dla niego aromat lukrecji jest fajny, a inni nie lubią. To jest taki przykład, bo ja nie lubię, a często używam. Więc jakby mi nie odpowiada zapach lukrecji, a znam fanów lukrecji, którzy zajadaliby się. No i właśnie, od czego to zależy? No, zupełnie psychologiczne podejście do zapachów. To jest też istotne. No i właśnie to, co nam się kojarzy, bo my musimy skojarzyć. My nie jesteśmy w stanie nazwać konkretnej chemicznej substancji, która wydziela ten zapach. My mówimy, że coś jest truskawkowe, bananowe, ananasowe. No i właśnie jak to zrobić? I okazuje się, że taki sensoryk od zapachów, taki wąchacz, znajduje najczęściej zatrudnienie w przemyśle perfumeryjnym, ale przy analizie właśnie napojów, w tym herbaty, również jest to kluczowe, ponieważ bez powonienia moglibyśmy powiedzieć tylko, czy herbata jest kwaskowata, czy raczej słodkawa, czy gorzkawa. A nie bylibyśmy w stanie wszystkich tych wspaniałych nut opisać, które czujemy w herbacie. To też powinniśmy
bazować właśnie na skojarzeniach. Herbata może mieć nutę czekoladową, orzechową, kwietną, owocową, cokolwiek. Kolejna rzecz to dotyk. Jak dotyk przydaje się przy analizie sensorycznej herbaty? No czy dotykamy jej? Trochę dotykamy, ale ogólnie zwróćcie uwagę na to, że receptory dotyku mamy również w ustach, na języku, na policzkach, na podniebieniu, na dziąsłach, wszędzie. I dotyka nas herbata. To jest tak, że my powinniśmy zwrócić uwagę również i na ten zmysł, ponieważ wrażenie dotykowe razem z aromatem wyczuwanym w nosie i ze smakiem, który mamy na języku, tworzy razem właśnie bukiet. Ja lubię mówić bukiet, chociaż to jest sommelierzy wymyślili sobie to słowo i oni mówią o bukiecie wina. No jak tutaj powiedzieć, no pełny smak, aromat, zapach, no dla mnie bukiet, połączenie wrażeń z 3 zmysłów naraz. Do tego dochodzi wzrok, ponieważ herbata fajnie wygląda, patrzymy, wygląda apetycznie lub nie, ma to gdzieś jeszcze wpływ, ale to już jest gdzieś tam marginalne. W każdym razie, o co chodzi z dotykiem w ustach? Przede wszystkim zauważcie, że coś, co mamy w ustach, może sprawiać ból, jeżeli jest to gorące. Przyjmuje się około 65 stopni Celsjusza jako te granice temperatury, w której jesteśmy w stanie wygodnie i swobodnie degustować, kiedy po prostu już nas to nie parzy i wtedy czujemy najwyraźniej. Nie jest to sytuacja, w której w naparze jest najwięcej aromatycznych substancji, czy tych olejków lotnych, że to ma zapach wyraźny, bo ogólnie jest to tak, że im gorętszy napar, tym wszystko wyraźniejsze, mocniej pachnie, ponieważ jest gorący i unoszą się te wszystkie olejki eteryczne z jego powierzchni, te zapachy. Kiedy jest zimny, pachnie słabiej, więc nie można tak powiedzieć. Jest to po prostu sytuacja, w której nasze ciało jest w stanie w pełni się na tym skupić, ponieważ nas to nie parzy po prostu, nie boli. Co nas jeszcze boli? Papryka. To jest ciekawe, ale to zupełnie nie ma związku z herbatą, ale zauważcie, że jeśli pikantna kuchnia jest, to ona pobudza nam nie receptory smaku, tylko bólu. Po prostu coś bardzo ostrego po prostu nas boli w język, więc to może troszeczkę gdzieś tam z tym dotykiem się wiąże. Nam przy analizie sensorycznej herbaty, jeśli chodzi o dotyk, bardziej chodzi o teksturę samego naparu, o ciężar, tak zwane body, czyli no właśnie ciężar, tak, ciało, no nie brzmi to dobrze, ogólnie ciężar naparu. O co chodzi? O takie uczucie gęstości. Zauważcie, że różne płyny mają różną gęstość i my jesteśmy w stanie, mając to w ustach, stwierdzić. Oczywiście jeśli weźmiemy oleju do ust w porównaniu z wodą, no to poczujemy to ekstremalnie. Tutaj chodzi o drobne niuanse. Jak zauważyłem, niektórzy sensoryści badają to na podstawie mleka o różnej zawartości tłuszczu. Generalnie mleko całkiem chude w ustach sprawia inne wrażenie dotykowe niż mleko 3,2 na przykład, albo w ogóle śmietana, która jest jeszcze tłustsza i gęstsza tym samym. Więc można sobie w domu sprawdzić. Można sobie wziąć odrobinę chudego mleka, pomielić w ustach, wypluć albo tam połknąć, a wziąć tłuste mleko, pomielić w ustach i zauważyć, co czujemy dotykiem. Nie skupiajmy się na smaku mleka, na jego aromacie, tylko to, jakie wrażenie sprawia nam to na policzkach, na języku. W ten sposób zauważycie różnicę między ciężarem konkretnego naparu i będziecie mogli powiedzieć, że ta herbata dała taki tłusty napar, ciężki, dała wyraźne body, albo inny z kolei dla odmiany był wodnisty i cienki, przypominał po prostu wodę, konsystencję. Na to zwracamy uwagę. Kolejne, no to wspomniane już tutaj substancje. No, nie ta. W tej fiolce jest tanina. Są taniny, które sprawiają, że coś jest ściągające, taninowe. Herbata jest bardzo taninowa, zależy od parzenia i herbaty, ale górnie wyczuwamy to wyraźnie. Jakie to jest uczucie takiej suchości, ściągającej kwaśności lekkiej, ale jest to uczucie dotykowe na języku, na krawędziach zwłaszcza i na policzkach. Jeżeli zrobić by sobie rozpuszczone same taniny w wodzie i wziąć to do ust, to oczywiście tutaj niestety jest aromat, one mają zapach, więc trochę to zaburza nam tę analizę, ale czujemy to na języku, że to jest po prostu ściągające. Zwróćcie uwagę na to, że ściągający to nie jest smak. Nie można powiedzieć, że coś ma smak ściągający. Nie. To jest właśnie wrażenie dotykowe, które trzeba zauważyć i opisać. Tak samo, kiedy na przykład napijecie się wody gazowanej, czujecie te bąbelki, ona jest jakby musująca, gryząca. Jeżeli na przykład macie taki dojrzały kefir albo coś, nie wiem, szampan na przykład, to no chociaż nie, szampan też jest gazowany. Chodzi mi o to, że niektóre substancje mają taki właśnie gryzący, musujący
no nie smak, właśnie wrażenie. Najbardziej mi się podoba kefir, bo zawsze czuję go na języku, taki gryzący, więc na to zwracajmy uwagę, herbata może to mieć. Kiedy chcemy to wszystko połączyć w jedno, musimy kilka razy zdegustować herbatę, ponieważ no, za jednym razem trudno to wszystko poczuć. Ostatnie, co czujemy, to aftertaste, czyli posmak, czyli to, co czujemy, kiedy naparu nie mamy już w ustach. O tym szerzej za chwilę, a teraz sprzątamy i zaparzymy herbatę po to, żebyście mogli zobaczyć, jak należy się jej napić, żeby wykorzystać omówione dopiero co zmysły. Fajnikowy.pl